Jeśli zbliża się Twoja rozmowa kwalifikacyjna, a Ty nie masz zbyt wiele czasu, aby się przygotować, to ten film jest właśnie dla Ciebie. Czy wiesz, że warto nieco inaczej odpowiadać na te same pytania, gdy będziesz rozmawiał z przedstawicielem działu HR? Inaczej, jeśli rekruterem będzie Twój przyszły przełożony, a nieco innych odpowiedzi oczekuje właściciel firmy? W tym filmie przedstawię Ci te różnice, omówię kilka najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami oraz pokażę Ci, na co warto zwrócić uwagę, jeżeli czeka Cię rozmowa kwalifikacyjna online. Jeżeli interesujesz się tą tematyką, zapraszam do oglądania. Cześć, mam na imię Agnieszka. Doświadczenie ekspertów, z którymi współpracuje Fundacja Idea dla Ciebie w rekrutowaniu pracowników, pozwoliło nam stworzyć film, po obejrzeniu którego każdy z Was będzie w stanie właściwie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Staranny ubiór, pewny uścisk dłoni, uśmiech, kontakt wzrokowy z rozmówcą, spokojny i pewny siebie ton głosu. To podstawy. Są ważne, ale czy są wystarczające, aby otrzymać pracę na wymarzonym stanowisku? Zapewne każdy z Was czuje, że nie. Najważniejsze jest to, z kim będziesz rozmawiał, jakich odpowiedzi udzielisz na wszystkie zadane Ci pytania i jak te odpowiedzi zostaną odebrane z perspektywy Twojego rozmówcy. Aczkolwiek bardzo ważnym jest, aby Twoje odpowiedzi były zgodne z Twoimi przekonaniami i opierały się na Twoim doświadczeniu i umiejętnościach. W przeciwnym razie doświadczony rekruter szybko zorientuje się, że to, co mówisz, nie ma pokrycia w rzeczywistości. Przygotowałam dla Ciebie różne przykłady, które mogą posłużyć za wzór przy układaniu własnych odpowiedzi. W internecie możesz znaleźć wiele szablonowych odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na rozmowach kwalifikacyjnych. Ten temat jest ważny, dlatego również poruszę go w tym filmie, ale z naszych doświadczeń wynika, że największą szansę na pozytywny wynik rekrutacji ma osoba, która pozna psychologię rozmowy kwalifikacyjnej. Czyli nie tylko nauczy się dobrze brzmiących odpowiedzi, ale zrozumie, dlaczego ktoś zadaje takie, a nie inne pytania. Tym bardziej, że nie sposób przewidzieć wszystkich możliwych pytań. A rozumiejąc, do czego dąży rekruter w rozmowie z nami, znacznie łatwiej będzie nam właściwie przygotować się i pozytywnie przejść taką rozmowę. Co jest celem rozmowy kwalifikacyjnej? Pierwsza nasuwająca się odpowiedź jest oczywiście taka, że rozmowa kwalifikacyjna służy przyjęciu najlepszego kandydata na dane stanowisko. Dlatego też, co zrozumiałe, większość osób ubiegających się o pracę stara się wypaść jak najlepiej, pokazać swoje umiejętności z jak najlepszej strony. A przecież nierzadko zdarza się, że ostatecznie pracę dostaje niekoniecznie kandydat z najwyższymi kwalifikacjami. Jest tak dlatego, że rozmowa kwalifikacyjna tak naprawdę najczęściej służy do tego, aby przyjąć osobę do rozwiązania konkretnego problemu lub wykonywania określonych zadań, która dodatkowo nie przysporzy dodatkowej pracy innym. Niezależnie, czy rekrutacja będzie przebiegała na stanowisko sprzedawcy, księgowego, operatora maszyn, informatyka, konstruktora czy menadżera, każda z tych osób będzie musiała współpracować z innymi osobami w danej firmie. I tu następuje ważne rozróżnienie. Otóż firma jako całość najczęściej szuka osób do wykonywania konkretnych zadań, które swoją pracą sprawią, że klienci będą polecali daną firmę między sobą. I z tej perspektywy będzie Ciebie oceniał jej właściciel. Dla niego będzie bardzo ważne, jak dany kandydat, niezależnie od stanowiska, przyczyni się do zwiększenia zysku firmy, jak również do realizacji założonej misji. Przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej, spróbuj postawić się w pozycji osoby rekrutującej. Jeśli taką osobą będzie właściciel, to jego pozycja jest zupełnie inna niż osób zatrudnionych. Bo na przykład rekruter, który jest pracownikiem, będzie oceniał kandydata również pod kątem tego, czy jako przyszły pracownik pomoże mu w realizacji celów oraz norm, z których ten przełożony musi się wywiązać, jak również czy pomoże mu w otrzymaniu premii i tym podobne. Natomiast właściciel będzie patrzył na kandydata w kontekście firmy jako całości. Każdy świadomy przedsiębiorca wie, jak bardzo ważni są klienci. Wie również, jak duży wpływ na zadowolenie klientów ma praca każdego z pracowników. Jeśli jako kandydat na dane stanowisko będziesz zdawał sobie z tego sprawę, to na rozmowie z właścicielem wypadniesz bardzo dobrze. Dla właściciela będzie bardzo ważne, czy kandydat ma świadomość, skąd firma, która go zatrudnia, ma fundusze na wypłacenie jego pensji.
Jest to ważne na każdym stanowisku. Jeśli na przykład spawacz wykona swoją pracę perfekcyjnie, dzięki czemu produkt wysłany do klienta będzie spełniał wymagania zamawiającego, taki klient wróci, poleci daną firmę innym, firma zarobi i będzie ją stać na pensje, podwyżki czy premie dla swoich pracowników. Z kolei jeśli na dowolnym etapie produkcji pracownik zauważy, iż element, który otrzymał do dalszej obróbki, wyszedł z poprzedniego etapu wadliwy i zatrzyma jego produkcję, to może w ten sposób uchronić firmę przed kosztownymi reklamacjami i utratą dobrej opinii. W przypadku negocjacji przyszłych zarobków również jest istotna różnica między właścicielem a rekrutującym nas pracownikiem danej firmy. Otóż rekrutujący nas pracownik nie wypłaca nam pensji z własnej kieszeni. Przeważnie ma on sztywne widełki i relatywnie jest mu łatwo podjąć decyzję o wysokości naszego wynagrodzenia. Natomiast właściciel będzie płacił nam pensję z własnych pieniędzy. To my musimy pokazać przyszłemu pracodawcy, dlaczego jesteśmy warci więcej niż minimalna krajowa. To jest dokładnie taka sama sytuacja jak wtedy, gdy szukamy osoby do położenia płytek w naszym mieszkaniu. To my musimy zapłacić za tę usługę i chcielibyśmy, aby była ona wykonana perfekcyjnie za najniższą możliwą stawkę. Dlaczego więc czasami nie wybieramy najtańszej oferty? Ponieważ droższy wykonawca przekonał nas czymś do siebie. Tak samo jest na rozmowie kwalifikacyjnej z właścicielem, tylko w tej sytuacji to my jesteśmy tym wykonawcą, a nasz rozmówca będzie nam płacił z własnych pieniędzy. Czyli raz jeszcze, wyróżnisz się wśród innych kandydatów, jeżeli pokażesz przedsiębiorcy, że Twoja praca przyczyni się do większej wydajności czy poprawy jakości. Wykaż ponadto, że zdajesz sobie sprawę z faktu, że Twoja praca pośrednio będzie wpływała na zadowolenie klientów. Natomiast Twój przyszły, bezpośredni przełożony patrzy na tę kwestię trochę z innego punktu widzenia. On będzie szukał osoby, która pomoże w rozwiązaniu problemów w obszarze, którym on bezpośrednio zarządza. Czyli jego perspektywa będzie nieco węższa, uzależniona od konkretnych spraw i problemów, które dotyczą go na co dzień. Osoba taka będzie oceniała Twoją komunikatywność, samodzielność, kreatywność oraz umiejętność rozwiązywania problemów, ale przede wszystkim będzie Cię oceniała pod kątem wykonywania zadań, które przed nim postawiła firma. Potrzebuje on podwładnego, który pomoże całemu teamowi w realizacji zadań na czas, a co niejednokrotnie jest z tym związane, otrzymaniu np. premii okresowej. Dla przyszłego przełożonego ważne będzie również, czy Ty, jako jego podwładny, będziesz w stanie wyręczyć go w niektórych zadaniach, czy też może przysporzysz mu więcej pracy, np. ciągłymi pytaniami. Czyli samodzielność jest cechą nieocenioną. Kiedyś na rozmowie kwalifikacyjnej pewnemu kandydatowi zadano pytanie: jak poradził Pan sobie z sytuacją stresową w poprzedniej pracy? Kandydat odpowiedział: w naszym teamie mieliśmy osobę, która ze względu na małe doświadczenie nie radziła sobie z jednym zadaniem. Groziło to opóźnieniem całego projektu. Właściwe przeszkolenie tego kolegi należało do przełożonego, jednak był on tak obciążony swoimi zadaniami, że nie miał na to czasu. Dlatego zaproponowałem, że chętnie przeszkolę tego kolegę. Dzięki temu cały nasz zespół zdążył z zadaniem na czas. Ta wypowiedź zapewniła mu nową pracę na bardzo dobrych warunkach. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej bardzo ważne jest także zdobycie sympatii i zaufania, ponieważ jeżeli otrzymasz pracę, to będziesz ze swoim przełożonym pracował na co dzień i Wasza bezpośrednia relacja jest ważna i dla Ciebie, i dla niego. Weźmy pod uwagę powyższy przykład z remontem mieszkania. Jeśli zlecamy pomalowanie mieszkania i trafimy na malarza, który będzie negował nasze pomysły, będzie odradzał nam dane rozwiązania tylko dlatego, że będzie to dla niego bardziej pracochłonne, który w skrajnym przypadku będzie dla nas nieuprzejmy, to będzie nam z taką osobą ciężko się współpracowało i będziemy skłonni zmienić takiego fachowca na innego. Rzeczy te są tym bardziej ważne w przypadku przyjmowania swojego podwładnego. Malowanie mieszkania potrwa relatywnie krótki czas i rozstaniemy się z danym fachowcem. Natomiast jeżeli ktoś przyjmuje podwładnego, to będzie z nim pracował kilka lat, więc indywidualne odczucia są bardzo ważne. Wniosek? Jeśli już na rozmowie kwalifikacyjnej zaczniesz nie zgadzać się z rozmówcą, negować jego słowa, nawet jeżeli będziesz miał rację, to możesz szybko zniechęcić go do siebie. Jeszcze inaczej wygląda rozmowa z przedstawicielem działu HR. Duże firmy mają oddzielne działy rekrutacji nazywane Human Resources, czyli zarządzanie zasobami ludzkimi. W takiej sytuacji bardzo często rekrutacja jest kilkuetapowa, czyli najpierw odbywa się rozmowa z pracownikiem działu HR, a dopiero później już dla wyselekcjonowanych kandydatów jest organizowany kolejny etap, czyli rozmowa z przełożonym. Dlaczego rekrutacja jest wieloetapowa?
Dział HR ma 3 główne zadania. Pierwszym jest znalezienie jak najlepszego kandydata według kwalifikacji, czyli w sposób możliwie obiektywny. Stosując takie rozwiązanie, firma w pewien sposób niweluje ryzyko odrzucenia dobrych i wartościowych osób tylko ze względu na to, że nie zyskają sympatii przełożonego lub będą miały wyższe kwalifikacje niż on. Drugim zadaniem działu HR jest odciążenie przełożonych poszczególnych działów z procesu poszukiwania i rekrutacji nowych pracowników. Dzięki temu zamiast przeglądać dziesiątki CV, poszczególni kierownicy czy menadżerowie mogą skupić się na tym, co przynosi zysk dla firmy, a w procesie rekrutacji uczestniczą dopiero w końcowym etapie. Trzecią, bardzo ważną, aczkolwiek czasami niedocenianą funkcją działu HR jest tworzenie bazy danych kandydatów, co w nagłej sytuacji może zaowocować bardzo szybkim znalezieniem pracownika na kluczowe stanowisko. Dział HR zbiera wiele informacji i może się zdarzyć, że ze względu na Twoje kompetencje zaproponuje Ci pracę w innym dziale niż ten, do którego aplikujesz, na stanowisku bardziej dopasowanym do Twoich umiejętności. Dlatego przy rozmowie z przedstawicielem działu HR wszystkie szablonowe odpowiedzi, które można znaleźć w internecie, będą właściwe. Oczywiście, jeśli są zgodne z prawdą, ponieważ dział ten raczej nie podchodzi do kandydatów w sposób osobisty. Podczas takiej rozmowy musisz wykazać swoje doświadczenie, kompetencje i wszelkiego rodzaju dodatkowe umiejętności, najlepiej poparte odpowiednimi dyplomami i certyfikatami. Ponadto możesz zostać poproszony o wypełnienie testu psychologicznego. Z wszystkiego, co zostało tutaj powiedziane, wynika, że rozmawiając z różnymi osobami, ta sama odpowiedź będzie miała inaczej rozłożone akcenty. Zanim przejdziemy do konkretnych pytań, kilka słów o tym, co powinieneś zrobić jeszcze przed rozmową kwalifikacyjną. Punkt pierwszy. Dowiedz się jak najwięcej o firmie, w której chciałbyś pracować. Wiele osób poszukujących pracy wysyła dużą ilość CV, a tym samym uczestniczy w wielu rozmowach kwalifikacyjnych. Często spotkania te umawiane są z dnia na dzień i wielu kandydatów nie przygotowuje się odpowiednio z wiedzy o firmie, a jest to duży błąd. Jeśli masz wiedzę w tym zakresie, oznacza to, że możesz być dobrym kandydatem, że zależy Ci na tej pracy i że nie przyszedłeś na tę rozmowę przypadkowo. A co najważniejsze, Twoja wiedza o firmie świadczy także o tym, że jesteś w stanie dać coś od siebie, że masz motywację i warto Cię zatrudnić, ponieważ nawet jeśli nie będziesz czegoś wiedział, to jesteś gotów w krótkim czasie zdobyć taką wiedzę. Możesz użyć sformułowania: zrobiło na mnie wrażenie, że... Na przykład, że dana firma wygrała jakiś konkurs, że wprowadziła nowy produkt na rynek lub nowy system zarządzania, że dobrze sobie daje radę na tle konkurencji. Wykaż się wiedzą o produktach tej firmy. Jeżeli są to szkolenia, to poznaj chociaż jedno takie szkolenie. Jeżeli powiesz na rozmowie: słyszałem dużo dobrego o Waszej firmie, to bądź przygotowany, że w 90% rekruter poprosi Cię o rozwinięcie tego tematu, czyli gdzie to słyszałeś i od kogo to słyszałeś. Po drugie, znajdź aktualne informacje dotyczące branży, w której dana firma działa. Przygotuj sobie na przykład nowinkę technologiczną, dowiedz się, jakie było ostatnie ważne wydarzenie w branży, na przykład targi, albo przygotuj na tej podstawie nowy pomysł marketingowy. Dzięki temu będziesz mógł przedstawić siebie jako osobę zaangażowaną i zainteresowaną wszystkim tym, co związane jest z Twoją przyszłą pracą. Po trzecie, zastanów się sam przed sobą, jakie cechy Twojego charakteru mogą być postrzegane jako wartościowe w nowym miejscu pracy. Możesz zapisać je na kartce, bo najpierw sam siebie musisz przekonać, że przecież to właśnie Ty bardzo dobrze nadajesz się na to stanowisko, o które się ubiegasz. Kiedy sam będziesz do tego przekonany, dużo łatwiej będzie Ci przekonać innych. Punkt czwarty. Przygotuj swoje kwalifikacje. I nie chodzi tutaj tylko o dokumenty potwierdzające wykształcenie albo kursy, które odbyłeś. Chodzi o to, abyś przypomniał sobie i przygotował listę konkretnych zadań czy też sytuacji, które potwierdzą Twoje kompetencje, a z którymi bardzo dobrze sobie poradziłeś. Żebyś miał zawsze takiego asa w rękawie albo kilka asów. Punkt piąty. Stres i trema. Pamiętaj, że nie jesteś sam. Każdy, kto ubiega się o stanowisko, na którym naprawdę mu zależy, będzie odczuwał pewien poziom zdenerwowania. Weź pod uwagę, że osoba rekrutująca ma olbrzymie doświadczenie w przeprowadzaniu rozmów kwalifikacyjnych. Przeprowadza ich być może nawet kilka dziennie, w porównaniu do Twojego doświadczenia, w ramach którego ostatnią rozmowę miałeś być może kilka lat temu. Jeżeli bardzo obawiasz się stresu, wybierz się na rozmowę treningową. Przed rozmową w firmie, na której najbardziej Ci zależy, możesz wybrać się na rozmowę do innej firmy, gdzie jeśli nie zostajesz przyjęty, to nie będzie to dla Ciebie taką dużą stratą.
A zdarza się, że taka rozmowa treningowa może okazać się strzałem w dziesiątkę, ponieważ może się zdarzyć, że Tobie bardzo spodoba się ta praca, a i Ty wypadniesz bardzo dobrze, bo będziesz mniej zestresowany. Mając kilka zaproszeń, możesz ułożyć swoje rozmowy w kolejności od firmy, na której najmniej Ci zależy, do firmy, w której chciałbyś pracować, po to, aby zdobyć jak najwięcej doświadczenia w rozmowach kwalifikacyjnych. Istnieje wówczas duża szansa, że ta ostatnia rozmowa wypadnie najlepiej. Po szóste, ćwicz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na głos, nie w myślach, sam przed lustrem lub poproś kogoś bliskiego o pomoc. 7. Czy wiesz, że 70% rekruterów sprawdza media społecznościowe kandydatów? Zadbaj o to, aby wizerunek osoby kulturalnej, pracowitej i zmotywowanej do pracy, który chcesz przedstawić na rozmowie kwalifikacyjnej, był spójny z treściami, które znajdują się na Twoim Facebooku oraz na innych portalach, z których korzystasz. Punkt 8, ostatni. Przed samą rozmową wyłącz telefon i bądź punktualny. Przyjdź maksymalnie 10 minut wcześniej, ale nie pół godziny wcześniej, ponieważ Twój rozmówca może mieć spotkanie czy inną rozmowę i kandydat, który jest zbyt wcześnie, może stanowić pewien problem. W takiej sytuacji lepiej zaczekaj na parkingu i zgłoś się 5, maksymalnie 10 minut przed czasem. Z tych samych powodów spóźnienie również będzie źle widziane. Przejdźmy do konkretnych pytań i odpowiedzi. Co motywuje Pana, Panią do pracy? Jest to jedno z najważniejszych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej. Gdy padnie pytanie, co motywuje Cię do pracy w rozmowie z właścicielem, możesz powiedzieć, że jest to satysfakcja z dobrze wykonanego zadania, które przełożyło się na kolejny kontrakt, co z kolei wpłynęło na stabilność mojego zatrudnienia. W rozmowie z przyszłym przełożonym możesz wspomnieć: motywuje mnie praca przy projektach, dzięki którym mogę się rozwijać. I dodaj tu koniecznie, a jednocześnie przyczynić się do przyznania premii całemu teamowi. To pokaże, że chcesz pracować zespołowo i dzięki Tobie również Twój przełożony otrzyma dodatkową gratyfikację finansową. W rozmowie z działem HR możesz podkreślić, że motywuje Cię dobra atmosfera w pracy, możliwość wykorzystania dotychczasowego doświadczenia, jak również możliwość rozwoju. To są tylko przykłady, ale na ich podstawie przygotuj odpowiedzi, które będą adekwatne do Twojej osoby. Wspominam o tym pytaniu, ponieważ dla każdego rekrutera motywacja do pracy przyszłego pracownika jest jednym z najważniejszych czynników. Bo jeśli odpowiesz, co niejednokrotnie może być prawdą, że główną motywacją dla Ciebie są pieniądze, to u Twojego rozmówcy może zapalić się czerwona lampka, że ten kandydat, gdy tylko dostanie ofertę pracy z nieco wyższą pensją, bez wahania opuści dotychczasowego pracodawcę, co przysporzy mu kłopotu związanego z kolejnym procesem rekrutacyjnym, szkoleniem nowej osoby i tym podobne. Oczywiście nasze wynagrodzenie jest niezwykle ważne, ale do tego, jak skutecznie negocjować wysokie wynagrodzenie, przejdziemy za kilka chwil. Czy mógłby Pan, czy mogłaby Pani powiedzieć nam coś o sobie? Pamiętaj, że osoba, która zadaje Ci to pytanie, nie chce wiedzieć wszystkiego o Twoim życiu. Chce uzyskać informacje, czy dobrze potrafisz wykonywać swoją pracę i czy to właśnie Ty jesteś właściwą osobą na dane stanowisko. Spróbuj krótko, treściwie i logicznie opowiedzieć swoją historię zawodową. Przypomnij sobie swoje najwcześniejsze doświadczenie zawodowe i krótko przedstaw swój rozwój, akcentując najważniejsze wydarzenia. Skup uwagę odbiorcy na Twoim profesjonalizmie, a jeżeli chcesz powiedzieć o życiu prywatnym, powiedz o ciekawostkach, na przykład, że na studiach przejechałeś stopem pół Europy, że w wolnym czasie zajmujesz się wolontariatem albo masz inne, oryginalne hobby. Anne-Marie Fowler zwraca uwagę, że podczas rozmowy kwalifikacyjnej warto użyć pewnych słów kluczy. Pierwsze takie słowo to odpowiedzialność. Każdy pracodawca oczekuje, że pracownik weźmie odpowiedzialność za zadania, które zostaną mu przekazane do realizacji, że będzie potrafił samodzielnie decydować. Pracodawcy nie lubią sytuacji, w których pracownicy unikają odpowiedzialności lub też przenoszą odpowiedzialność na innych. Jeśli opowiadasz o sobie, użyj zwrotów z tym słowem, jak na przykład: w poprzedniej firmie byłem odpowiedzialny za. Świadczy to o tym, że traktujesz swoją pracę i swoje zadania poważnie. Drugie ważne słowo, które warto, aby pojawiło się w Twojej rozmowie, to współpraca. Słowo to wyraża nie tylko umiejętność pracy wraz z innymi ludźmi, ale wiąże się bezpośrednio z osiąganiem określonych celów. Zatem przypomnij sobie sytuacje, w których dzięki pracy w zespole udało Ci się osiągnąć określony cel. Użyj w tym miejscu stwierdzenia: współpracowałem z i dzięki tej współpracy osiągnąłem konkretny cel.
Kolejnym ważnym słowem jest inicjatywa. Inicjatywa oznacza, że jesteś w stanie wykonać pewne zadania nawet wówczas, gdy nikt Ci ich nie zlecił i nikt nie kazał Ci ich wykonać. Inny zwrot, którego mógłbyś użyć, to rozwiązałem problem. Powiedz na przykład, kiedy pojawił się problem X, rozwiązałem go poprzez. Jest to bardzo wysoko ceniona umiejętność, czyli rozwiązywanie, a nie tworzenie problemów. Pamiętaj, aby każdy wątek, o którym będziesz opowiadał, zakończyć krótkim podsumowaniem, czyli przedstawieniem rezultatu. Możesz powiedzieć: pracowałem nad projektem X, ale znacznie lepiej zabrzmi, jeżeli powiesz: pracowałem nad projektem X przez okres 3 miesięcy. Rezultatem mojej pracy była konferencja, na której firma zyskała 3 nowych, dużych klientów. Lub projekt zdobył tytuł najlepszej kampanii marketingowej roku. Dlaczego chce Pan, Pani zmienić pracę i u nas pracować? Odpowiadając na to pytanie, pamiętaj, aby nie mówić źle o swoim poprzednim pracodawcy. Dlaczego? Ponieważ Twój rozmówca, który może okazać się Twoim kolejnym pracodawcą, po pierwsze, może odebrać Ciebie jako osobę konfliktową, a po drugie, może uznać, że prawdopodobnie o nim z czasem również będziesz się źle wypowiadał przed innymi ludźmi. Możesz powiedzieć po prostu: po tylu latach potrzebowałem zmiany. Wiele osób zmienia pracę ze względów finansowych. Samo powiedzenie na rozmowie kwalifikacyjnej „chciałbym więcej zarabiać” może być niewystarczające, ponieważ będzie świadczyło o tym, że Twoją jedyną motywacją do pracy jest wynagrodzenie. Rekruter może dostrzec w takiej odpowiedzi ryzyko, że w przyszłości, jeśli znajdziesz inną ofertę pracy z odrobinę wyższym wynagrodzeniem, to bez względu na wszystko rzucisz swoją obecną pracę i pójdziesz tam, gdzie zaproponują Ci więcej. Znacznie lepiej podać inne przyczyny niefinansowe, a przyszłą pensję właściwie negocjować, kiedy przyjdzie na to odpowiedni moment w rozmowie. Jeżeli jednak bardzo chcesz podać jako przyczynę kwestie finansowe, możesz użyć takiego sformułowania: w mojej poprzedniej pracy od dłuższego czasu nie otrzymałem podwyżki, pomimo że w tym okresie zwiększyłem swoje kompetencje dzięki nabywanemu doświadczeniu lub odbywając różnego typu kursy i szkolenia. Doskonale rozumiem, że mojej firmy nie było stać na to lub polityka płacowa w tej firmie nie pozwalała na taką podwyżkę. Wiem, że osoby z moim wykształceniem i moimi kompetencjami pracujące na podobnych stanowiskach zarabiają średnio o 500 zł więcej. Możesz również odpowiedzieć w sposób ogólny i poprawny. Państwa firma jest innowacyjna, a ja chciałbym się rozwijać w kierunku. I myślę, że praca na tym stanowisku pozwoli mi. Podkreśl i rozwiń szczególnie te umiejętności, które są niezbędne w wykonywaniu Twojej nowej pracy. Jakie są Pana, Pani mocne i słabe strony? Jak myślisz, dlaczego rekruter zadaje takie pytanie? Najprawdopodobniej chce sprawdzić, jaki jest poziom Twojej samoświadomości. Czy jesteś osobą szczerą, ale również naprawdę chce poznać Twoje mocne i słabe strony. Jeśli będziesz mówił o swoich zaletach, pamiętaj, aby były to Twoje prawdziwe cechy. Dobrze byłoby, aby każdą swoją cechę, która jest pozytywna, którą wymienisz, aby się poparł przykładem. Jeśli będziesz mówił o wadach, na pewno niewłaściwą będzie odpowiedź: nie mam żadnych wad, mam tylko same zalety, lub nie lubię pracy z ludźmi, albo często się spóźniam. Spróbuj opisać swoje niedoskonałości w taki sposób, aby w pewnych okolicznościach mogły stanowić zaletę. Możesz powiedzieć: moją wadą jest to, że przywiązuję zbyt dużą wagę do detali, lub kiedy mam jakiś problem, trudno mi prosić o pomoc innych i próbuję go rozwiązać samodzielnie. Albo nie potrafię powiedzieć nie, kiedy ktoś prosi mnie o pomoc. Lub nie mam doświadczenia w byciu liderem, ale obserwuję ludzi, którzy pracują na takich stanowiskach i dużo się od nich uczę. Możesz także powiedzieć: w pracy czasami jestem postrzegany jako osoba mało towarzyska, ponieważ realizując jakiś projekt jestem tak na nim skupiony, że mało czasu poświęcam na rozmowy towarzyskie. Ile chciałby Pan, Pani zarabiać? To pytanie często wywołuje dyskomfort u kandydata, ale zupełnie niepotrzebnie. Oto przykładowa odpowiedź. Przed tą rozmową kwalifikacyjną sprawdziłem przeciętne wynagrodzenie na tym stanowisku, które wynosi pomiędzy 4700 zł a 6500 zł. Mam poczucie, że moja praca jest warta 6500, jednak wiem, że Państwo mnie nie znacie i że potrzebny jest czas, abym mógł udowodnić, jaką wartość ma moja praca. Dlatego też w pierwszym okresie zadowalające będzie dla mnie wynagrodzenie w wysokości 5800 zł. W tym miejscu przygotuj argumenty, dlaczego Twoja praca jest tyle warta. Jeśli jednak na to pytanie chciałbyś odpowiedzieć w sposób, który zwiększy Twoje szanse na otrzymanie wyższego wynagrodzenia, to bardzo dobre efekty może przynieść następująca odpowiedź. Obecnie zarabiam
na przykład 4700 zł. Wiem, że Państwo mnie nie znacie, a dodatkowo w pierwszym okresie będę musiał poznać zasady pracy, które obowiązują w Państwa firmie. Dlatego jestem gotów pracować przez okres próbny za niższą stawkę, na przykład 4000 zł. Ale jeśli się sprawdzę, to po okresie próbnym oczekiwałbym wynagrodzenia na poziomie 6500 zł. Jeśli wiesz, że jesteś w stanie wykazać się nieprzeciętnymi efektami już w pierwszym miesiącu pracy, możesz wręcz zaproponować, iż pierwsze 2 tygodnie będziesz pracował za darmo. Ale jeśli się sprawdzisz, oczekujesz wysokiego wynagrodzenia w kwocie X. Osoby, którym doradzaliśmy taką odpowiedź, bardzo często wywoływały zaskoczenie u swoich rozmówców, które niejednokrotnie owocowało wysokim wynagrodzeniem już w okresie próbnym. Taka nietypowa odpowiedź pokazuje rozmówcy, iż jesteś pewien swoich umiejętności i w tym momencie niekomfortowe dla wielu osób pytanie o wynagrodzenie przeradza się w odpowiedź, która znacząco zwiększa Twoje szanse na otrzymanie tej posady. Czy ma Pan, Pani jakieś pytania? Większość osób odpowiada, że nie ma żadnych pytań, ale jest to błąd. Ta sytuacja to okazja, by pokazać, że jesteś bystrym i odważnym pracownikiem. A dobrze zadane pytanie może zawierać sugestie, na przykład, że już w tej firmie pracujesz. Przykładowo, na czym powinienem się skupić przez pierwsze 30 dni pracy w Państwa firmie? Albo jakie będzie moje pierwsze zadanie lub projekt? Na zakończenie chciałabym powiedzieć Ci kilka słów na temat rozmowy online. Merytorycznie rozmowa kwalifikacyjna online praktycznie niczym się nie różni od rozmowy face to face. Natomiast warto zwrócić uwagę na kilka dodatkowych kwestii. Po pierwsze, upewnij się, jakiego komunikatora używać będzie pracodawca. Odpowiednio wcześnie zainstaluj zasugerowany przez rekrutera program do rozmowy. Jeśli go nie znasz, naucz się bardzo dobrze jego obsługi. Jako nazwę użytkownika ustaw swoje imię i nazwisko, a nie na przykład pseudonim, którego używasz na innych portalach. Po drugie, nikt nie lubi problemów technicznych, dlatego przed rozmową, a nie w jej trakcie, sprawdź kamerę i mikrofon. Nagraj siebie i ustaw wysokość kamery oraz odległość od mikrofonu tak, abyś wypadł jak najkorzystniej. Zadbaj, aby dźwięk był wyraźny, bez echa. Każdy pracodawca poszukuje osoby kompetentnej, a pierwsze wrażenie możesz zrobić tylko raz. Punkt trzeci – tło. Tło, na tle którego będzie Cię obserwował rekruter, jest bardzo ważne. Najlepiej byłoby, aby tło wzbudzało w Twoim rozmówcy pozytywne odczucia. Zadbaj, aby tło sprawiło, że będziesz postrzegany jako osoba profesjonalna. Tło powinno być jasne, uporządkowane, minimalistyczne, aczkolwiek postaraj się nie nagrywać na tle całkowicie pustej ściany. Punkt czwarty – oświetlenie. W pokoju, w którym będziesz prowadził rozmowę, powinno być jasno. Może warto przynieść dodatkową lampkę biurkową, tak aby Twoja osoba, a szczególnie Twoja twarz, były dobrze widoczne. Zwróć uwagę, gdzie padają cienie i ustaw oświetlenie tak, aby były jak najmniej widoczne. Jeżeli będziesz siedział przy oknie, to ono może znajdować się z boku, ale nie powinno znajdować się tuż za Tobą, ponieważ zwłaszcza w słoneczny dzień duża ilość światła sprawi, że cała Twoja postać będzie bardzo ciemna i w ogóle nie będziesz widoczny dla rozmówcy. Punkt piąty, ostatni, ale bardzo ważny. Jeżeli ustawisz już wszystkie te parametry, o których mówiłam, nagraj siebie, jak odpowiadasz na przykładowe pytania. Obejrzyj film na spokojnie i wtedy będziesz mógł stwierdzić, co jeszcze należy zmienić dla najlepszego efektu. Jeżeli przygotujesz się do rozmowy kwalifikacyjnej online prawidłowo, z pewnością zyskasz dodatkowe punkty na start. Mam nadzieję, że to nagranie pomoże Ci w przygotowaniu się do Twojej rozmowy kwalifikacyjnej i że zdobędziesz pracę, na której naprawdę Ci zależy. Dziękuję, że obejrzałeś to wideo do końca. Zapraszam Cię do obejrzenia kolejnych części. Jeżeli podobają Ci się treści, które tworzymy w Fundacji Idea dla Ciebie, zasubskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek i zostaw łapkę w górę. Do zobaczenia!